O nie, co się dzieje? On nadchodzi. Skąd wiesz? Słyszę tę muzykę. Artur, tym razem mamy przesradę. Musimy się gdzieś ukryć i przeczekać ten nieszczęsny atak, nim stracimy jakąś część. Artur! Artur! Gdzie ty się podziałeś? Artur! Po co tu polazłeś? Przez chwilę myślałem, że cię zgarnęli, aby się oddać na części. Mówiłem ci, że lepiej, abyśmy się nie rozdzielali. Artur, czy obwody się poprzestawiały? Chcesz nas tak wysłać w kosmos, żebyśmy się rozbili na nie wiadomo jakiej planecie, żeby Jawowie albo inni kosmici roznieśli nasze części jak sępy padlinę? Artur, jesteśmy zbyt wartościowi, żeby handlowano naszymi częściami. Już wystarczy, że przez tych niecelnych idiotów w białych wiankach obdaram sobie lakier na lewej nodze. Jak ty mnie nazwałeś? Czekaj, jaka tajna misja? Przewody ci się poprzepalały? Jeszcze będziemy tego żałować. Ser, właśnie wystrzelono w kosmos jakąś kapsułę. Proszę się powstrzymać z ogniem, poruczniku Puszek. Komputery nie wykryły tam żadnych form życia. Pana zdaniem ta kapsuła od tak sama się wystrzeliła? To tylko zwykłe zwarcie. No to można by rzec wręcz wystrzałowo. Co za odwrócie? Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? A ty? Gdzie idziesz? Ja tamtędy nie idę. Stanowczo za dużo kamieni tam jest, żeby tamtędy iść. Dobra, jak chcesz się rozdzielić, proszę bardzo. Wreszcie nie będę skazany na tą niekończącą się tłaczkę. Podejdźcie tutaj! Tutaj! Ci kosmici z nienaturalnie wielkim wozem na pewno mnie nie pomogą. Nie przeznaczą na handel. A few moments later. I co ja ci mówiłem? Nie wchodź do tej kapsuły, ale ty oczywiście musiałeś robić swoje. Poliurkowanym? Przez nich? Chyba ci się coś przegrzało. W rzeczywistości ich precyzja jest jak wielka stopa. Tak naprawdę nie istnieje. Wow, wygląda na to, że chyba się zatrzymaliśmy. Oj, Artur, wylądowaliśmy nie wiadomo gdzie, a teraz nami handlują jak gdyby nigdy nic. Wielka misja, przygód ci się zachciało. Przez ten piesek nie mogę nawet swobodnie chodzić. Jedynie czego teraz pragnę, to porządnej pielęgnacji w postaci kąpieli w oleju. Znasz się na językach? Pytanie? Oczywiście, że się znam. Jestem droidem wielofunkcyjnym, znam ponad 3000 języków w galaktyce. Aczkolwiek to nie jedyna moja funkcja. Artur, wiesz, że prowadzenie wyczerpujących konwersacji jest ważną funkcją? Niektórzy twierdzą, że jakiś talent muzyczny też posiadam. Artur, ale to nie jedyny instrument. Tak poza tym potrafię też trochę programować. W sumie to jedna z moich podstawowych umiejętności. Oj, potrafię jeszcze... Zamknij się. Bierzemy złotego i czerwonego. Ten czerwony nie działa. To bierzemy niebieskiego. Luke, przed kolacją te droidy mają śnić jak bikini niewolnic Jabby. Bierz się do roboty.
Coś ci się zaklinowało tam, gdzie nie miało, kolego. Pomóż mi, Obi-Kat Kenobi. Jesteś moją jedyną nadzieją. A to kto? Jest przepiękna. No Artur, tłumacz się, kim jest ta dama. Mówię, że to zwykła usterka. A masz więcej tych usterek? A skąd ty to możesz wiedzieć? Artur jak zwykle plecie niestworzone historie. Wspomniano też, że przekaz jest skierowany do Obi-Kata Kenobiego, jego właściciela, który mieszka gdzieś w tych okolicach. Może chodzi o Bena Kenobiego? Nigdy nie słyszałem ani o jednym, ani o drugim, ani o niczym. Co powiedział mi dawno Artur? Obawiam się, że jakieś kabelki mu się poplątały, ale on nawet nie chce o tym słyszeć. A gdzie Artu? Artur! Wystraszyłeś mnie na żarty. Nawet nie wiesz, jakie niebezpieczne spojrzenia można tutaj spotkać. No i wykrakałem. Jak zwykle, działa jak należy. Hello there, Luke. Co się sprowadza w te strony? Ten mały droid szuka swojego właściciela, jakim jest Obi-Kat Kenobi. Znasz go może? Oczywiście, że go znam. Znam go od lat. To ja. Coś takiego. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek posiadał droida. Artur, trochę kultury. Chodźcie, kolejni Tuskeni będą chcieli nas napaść. Kiedyś byłem rycerzem Jedi, podobnie jak twój ojciec. Jak mój ojciec? Oj, tak. Był świetnym pilotem. Nigdzie nie lecisz! Nie posiadasz rangi pilota! Nic mi nie możesz zrobić. A teraz lecę rozwalić bazę kosmiczną separatystów. Ui! I co ciekawe, miał ogromne pokłady nienawiści do piasku. Opalania też zbyt nie lubił, ale za to był świetnym wojownikiem. Chciałbym sobie łapę uciąć, żeby go poznać. A jak zginął mój ojciec? To koniec, Anakinie! Jestem wyżej od ciebie! Nie doceniasz mej potęgi! Anakinie! Byłeś dla mnie jak brat! Nienawidzę cię! A mówiłem ci już, że nie był zbyt dobry w podłoga to lawa? Że co? No dobra, a tak na serio, zabił go mój dawny uczeń o imieniu Kater. Swoją drogą, mam tu coś dla ciebie, coś, co twój ojciec chciał ci przekazać. Oto miecz świetlny twojego ojca. Niby taki świecący patyk, ale w rzeczywistości elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. Twój ojciec potrafił go używać na najróżniejsze sposoby. No dobra, dosyć gadania. Zobaczmy, co ma do przekazania nasz droid. Musisz tego droida dostarczyć do Alderaan. Pomóż mi, Obi-Kat Kenobi. Jesteś moją jedyną nadzieją. Słyszałeś, młody, lecimy na Alderaan. Musisz pomóc księżniczce. I tak przy okazji nauczę cię kilku rzeczy i zgłębisz tajniki mocy. Zastanów się dobrze, lepiej nie przegapić takiej okazji. Że ja? Nie, ja zostaję. Artur mówi, że jeszcze niedawno chciałeś się wyrwać z tej dziury. To już nie zależy ode mnie. Mój wuj na pewno się nie zgodzi
na to, abym jechał na jakąkolwiek misję. To ja chyba jednak polecę z wami. Zatrzymać pojazd! Pokaż teraz swój identyfikator. Nie trzeba go legitymować. Nie trzeba go legitymować. To nie są droidy, których szukacie. Możecie wracać do roboty. To nie są droidy, których szukamy. Możemy wracać do roboty. To był jakiś rodzaj hipnozy? Nie, moment, to chyba jakieś sztuczki psychologiczne. Albo już wiem, to jakieś czary. Masz jakieś kontakty w Hogwarcie. Tak działa moc, Luke. Moc bez Jedi jest jak Darth Vader bez swojego zakutego bębna na łbie. To była moc? Wow. Patrz, ja też umiem używać mocy. To nie jest... Po prostu chodź, później nauczę cię, jak korzystać z mocy. Musimy znaleźć jakiegoś pilota. A więc szukacie pilota. Potrzebujemy podwózki na Alderaan. A czy słyszeliście kiedykolwiek o Warblu Millennium? Najszybszym statku w galaktyce? Prawdę mówiąc, nie. I jakoś mnie teraz nie obchodzi. Tak czy owak, dajcie mi za przyjazd odpowiednią sumę, a podwiozę was tam w mgnieniu oka. To ja strzeliłem pierwszy. Nie on. Macie to sobie zapamiętać. A teraz przepraszam was. Chodź, Czubaku. Hał, hał. Okej, jesteśmy na miejscu. A gdzie jest Alderaan? Chyba tam, a nie, to jakiś księżyc. Coś nie tak, Obi-Kat? Znowu wyczułeś jakieś zakłócenia mocy? To nie księżyc. To... co teraz? Arto mówi, że w jednej celi przetrzymują niejaką księżniczkę Lenią. Ma na myśli dziewczynę z hologramu? Na to wygląda. Musimy ją ratować. Nie ma mowy, skoro musimy tu czekać na tego starego zgreda. Powiedział, że musicie załatwić, choć raczej wątpię, żeby załatwił to prędko. Nie nazywaj go tak. Ej, a co jeśli ci powiem, że księżniczka jest bogata, bardzo bogata i da ci trochę kasy jak... Wchodzę w to. Spodziewałam się tu kogoś minimum 180 cm wzrostu, kto ma brodę, pokaźny biceps i jeździ nowym BMW. Nie pora na twoje zachcianki. Księżniczka się znalazła. I jestem Luke Skywalker i przybyłem tu wraz z Benem Kenobim. Z Obi-Katem? Trzeba było tak od razu. Faktycznie nie mamy czasu do stracenia. Obi-Kat. Kater, mój dawny uczniu. Czekałem na ten moment od bardzo dawna. Powiem ci, że niezłą zbroję sobie sprawiłeś. Szacuję, że jest pewnie warta tyle co obie ręce i nogi. Nic a nic się nie zmieniłeś, Obi-Kacie. Ale ja owszem, kiedy cię opuściłem, byłem uczniem. Ale teraz sam jestem mistrzem. Za długo się smażyłeś na tym Mustafarze. Przecież nigdy nie przyznano ci rangi mistrza. To było, gdy byłem Jedi. Dobrze, miszczuniu, ale skąd masz pewność, że jesteś w 100% po ciemnej stronie mocy? Nie syp mi piaskiem w oczy! Mam czerwony miecz świetlny. Jestem ubrany na czarno. Mam mroczny głos. Przeplatany oddechem astmatyka. Jakich jeszcze dowodów potrzebujesz? Chyba nie zostawisz mnie samego z młodzikami, żeby udowodnić, jakim wielkim jestem złem. Który nie lubi piasku?
Dosyć gadania. Skończmy to raz na zawsze. Przynajmniej teraz stoimy na równi. W porządku, ale musisz pamiętać o jednym. Podejdź bliżej. Bliżej. Jeszcze bliżej. Daj, że nawet jeśli mnie zabijesz, to na zawsze, ale to na zawsze będziesz przegranym i nigdy nie opanujesz mojej sztuki wysokiej pozycji. Imperator obiecał mi, że dużo i jakoś nie wywiązał się ze swojej obietnicy. Więc jak mam wierzyć tobie? Dobrze. Zatem mnie zabij. Nie! Dlaczego akurat ja muszę rozwalić włóczkę śmierci? Nigdy bym nie pomyślał, że ode mnie mogą zależeć losy galaktyki. A mogłem zostać na Tatooine i być farmerem czy coś. No ale nic już nie zrobię. Dobrze, że Han mi trochę pomógł i zestrzelił trochę statków. Teraz moim największym problemem jest kater lecący tuż za mną. Myśl, Luke, myśl! Na pewno jest jakieś rozwiązanie. Użyj mocy, Luke. Chyba latanie statkiem źle na mnie wpływa, skoro zaczynam słyszeć głosy. I to tyle? Mam po prostu użyć mocy? Zgadza się. Jak jej użyć? Mogę ją jakoś przerobić na amunicję, czy coś? Nie będę przecież medytować w środku bitwy. Po prostu użyj mocy. Moment. Czy to nie jest przypadkiem to samo co intuicja? Użyj mocy. No dobra. Mocy, użyj się! Bym nawet nie pomyślał, że zostanę honorowo oznaczony za mord 2 milionów istnień z jakiejś stacji kosmicznej. Mieli medal dla nas. A gdzie medal dla Chewbacki? Hał, hał. Tak nie może być. Mu też się coś należy. Spokojnie, jeszcze dostanie swój medal. Może za kilka lat, albo i kilkanaście.